Serdecznie dzisiaj po południu. Czy polska gospodarka jest teraz na dnie? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Czy polska gospodarka jest teraz na dnie? Dzisiaj poznaliśmy ostatnie twarde dane makroekonomiczne za lipiec, więc łącznie z wczorajszymi można już określić, co się dzieje mniej więcej z polską gospodarką na początku trzeciego kwartału, czyli w lipcu. No i zwróćmy uwagę na to, co się teraz dzieje ogólnie w polskiej gospodarce na podstawie wskaźników. Między innymi taki najważniejszy wskaźnik to jest PKB, jak wiemy. Ostatni odczyt pokazał nam, że teraz jesteśmy w fazie osłabienia gospodarczego. Na przestrzeni ostatniego już 1,5 roku polska gospodarka jest w fazie hamowania. Prawdopodobnie jesteśmy teraz w momencie tworzenia się minimum, tak wygląda z tego wykresu. Polska gospodarka zaczęła hamować i jest to przede wszystkim związane z tempem wzrostu inflacji. Ten czynnik, który w ostatnim czasie prowadził do tego, że realne wynagrodzenia stały się ujemne, prowadziły do realnego spadku konsumpcji i był to czynnik, który prowadzi w ostatnich miesiącach do osłabienia gospodarczego, plus oczywiście gospodarka odczuwała pierwsze symptomy wcześniejszych podwyżek stóp procentowych, które kumulowały się na rynku nieruchomości. Stąd też te dwa czynniki, rynek nieruchomości i to, co się dzieje w konsumpcji, doprowadziło do tego, że już mniej więcej od 1,5 roku, co najmniej od roku mamy do czynienia z osłabieniem gospodarczym. Na razie można mówić tylko i wyłącznie o tym, że mamy taki płaskowyż wzrostu gospodarczego, nie widać jakiegoś załamania, nie widać słabości polskiej gospodarki w skali bardzo dużej, to jest tylko i wyłącznie zatrzymanie. I jeżeli teraz te czynniki związane z inflacją dadzą nam oddech i będziemy świadkami wkrótce ożywienia konsumpcji, ożywienia na rynku nieruchomości, to te dwa czynniki prawdopodobnie doprowadzą do rozpoczęcia się kolejnego ożywienia gospodarczego, wejścia w polskiej gospodarki w kolejną fazę ożywienia, więc dlatego też nie dziwmy się, że tak ważne są teraz wszystkie programy dla rynku nieruchomości generowane przez partię, która rządzi i przez partię, która ubiega się o mandat do rządzenia. Ten rynek nieruchomości jest teraz taki istotny, plus gospodarka, która teraz odczuwa już wyraźną presję na to, żeby odczuć bardzo pozytywne zjawisko, jakim jest spadek inflacji, czyli procesy dezinflacyjne, o czym za chwilę będę mówić, pozwolą także na obniżki stóp procentowych, więc tym się będziemy teraz zajmować. Dzisiaj poznaliśmy dane o sprzedaży detalicznej i były one ciut gorsze niż zakładały prognozy, tak w ujęciu tym zwykłym, jak i w ujęciu realnym, czyli już po uwzględnieniu inflacji, dane były troszeczkę gorsze niż zakładały prognozy. Nie widać jednak pogłębienia tendencji negatywnych na indeksie. Porównujemy to z danymi o produkcji przemysłowej, które były wyraźnie gorsze niż zakładały prognozy i tutaj te osłabienie ewidentnie tym kanałem także do nas dociera. Widać to także na indeksie. Oraz także poznaliśmy dzisiaj dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej, która także była nieco gorsza niż zakładały prognozy i także indeks, który na następnym wykresie widzimy, sygnalizuje nam, że te procesy, które teraz obserwujemy w gospodarce, sygnalizują nam te osłabienie. Plus należy dodać te wynagrodzenia, które jeżeli zobaczymy na dane makroekonomiczne, to także lekko nas negatywnie zaskoczyły. Natomiast w ujęciu realnym, czyli już po uwzględnieniu inflacji, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby kolejne miesiące pokazały nam już dodatnią dynamikę realnych wynagrodzeń, a to będzie ten czynnik, który będzie zwiększał konsumpcję, który pozwoli nam na wyjście polskiej gospodarki z tego dna osłabienia i na rozpoczęcie kolejnej fazy ożywienia gospodarczego, plus będziemy za chwilę mówić o
stopach procentowych, perspektywach i ten czynnik także będzie dla nas bardzo istotny, by naprawdę stwierdzić, że teraz polska gospodarka jest na dnie, a przed nami faza ożywienia gospodarczego. Zanim jeszcze jednak dojdziemy do tych stóp procentowych, warto zwrócić uwagę na polepszanie się rachunku bieżącego w naszym kraju, a to jest przede wszystkim bardzo dobra informacja dla polskiego złotego. Sygnalizuje nam, że nie widać jakiejś nierównowagi w napływie kapitału do naszego kraju, a jeżeli chodzi o te tendencje inflacyjne, to na następnym zbiorczym wykresie widzimy inflację producencką i konsumencką. Ewidentnie inflacja producencka się załamała. Mamy już do czynienia z deflacją. Odsyłam do wczorajszego popołudniowego materiału, który jest tam w górze podlinkowany, dotyczący tego, że w lipcu pojawił się pierwszy miesiąc z deflacją w Polsce na inflacji producenckiej. I jak widzimy na wykresie, przesunięcie tendencji na inflacji konsumenckiej względem tego, co się dzieje na producenckiej, wynosi kilka miesięcy, więc teraz jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby wkrótce zaobserwować bardzo dynamiczny spadek inflacji konsumenckiej do poziomów jednocyfrowych i to pozwoli właśnie na to, co się ma wydarzyć na stopach procentowych. I jak inwestorzy, którzy własnymi milionami, miliardami euro, dolarów, funtów i tak dalej obstawiają, co się może wydarzyć na polskich stopach procentowych, jak widzimy tutaj, spodziewają się pierwszej obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w Polsce w październiku i każdy kolejny miesiąc do końca tego roku ma przynieść kolejne obniżki, także na przełomie tego i 2024 roku stopy procentowe mają być niższe o 75 punktów bazowych względem tych poziomów, a w 2024 roku mają dalej spadać i to jest bardzo dobra wiadomość. Więc podsumowując, czy polska gospodarka jest teraz na dnie? Jest ogromne prawdopodobieństwo, że właśnie tak teraz jest. A dlaczego ten optymizm jest także widoczny w tym moim stwierdzeniu? Ponieważ w pierwszej kolejności widzimy, że realne wynagrodzenia znowu mają ogromną szansę stać się dodatnią, co będzie stymulować konsumpcję. Mamy do czynienia z działaniami partii rządzącej i także opozycji dotyczącej tego, żeby uruchomić rynek nieruchomości, a trzecim składnikiem mają być obniżki stóp procentowych w naszym kraju, co ma być już na początku czwartego kwartału być obserwowane w polskiej gospodarce i także ten czynnik ma doprowadzić do ożywienia gospodarczego, więc moim zdaniem wniosek jest taki, że polska gospodarka właśnie teraz jest na dnie, a przed nami faza ożywienia gospodarczego. No i zobaczymy, jakie będzie tego tempo. Natomiast z moich subiektywnych ocen i tego, co do mnie dociera, dotyczące jaka jest realizacja tego programu 2% kredytu hipotecznego, jest na to taki wielki boom, taka wielka jest skala zainteresowania tym programem, że ten program może przynieść niezwykle pozytywne, zaskakująco optymistyczne konsekwencje dla sektora nieruchomości i może bardzo wyraźnie pozytywnie odbić się na wynikach polskiej gospodarki w kolejnych miesiącach, w kolejnych kwartałach, ale jak wiemy, te dane o PKB są publikowane mniej więcej 45 dni po zakończeniu poszczególnego kwartału, więc wnioski dotyczące trzeciego kwartału poznamy mniej więcej w połowie listopada, a te dane dotyczące czwartego kwartału mniej więcej na przełomie stycznia i lutego i zbiorcze dla całego 2023 roku w okolicach marca i myślę, że tutaj będzie spore zaskoczenie. Ja spodziewam się, że ożywienie będzie mocniejsze niż zakłada konsensus oczekiwań ekonomistów na chwilę obecną. No i oczywiście to jest tylko moje subiektywne zdanie. Zachęcam do zapoznawania się z różnymi innymi opiniami dotyczącymi tego, czy polska gospodarka jest teraz na dnie. Jednym z bardzo ciekawych, ważnych materiałów, które rozszerzają naszą wiedzę, jest ten materiał podlinkowany tam na dole w opisie. Czy to już recesja? Czy Chiny zmierzają do recesji, czy unikną recesji? Czy polska gospodarka jest w recesji? No i co nam mówią te dane makroekonomiczne? Bardzo ciekawy raport, który rozszerza naprawdę naszą wiedzę, jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Warto się z nim zaznajomić. A jak reaguje rynek krajowych aktywów? Praktycznie nie reaguje, ponieważ on już te dane zdyskontował.
Natomiast teraz oczekuję na to, co się wydarzy na całym świecie, a rynek światowy żyje perspektywami co do przyszłych stóp procentowych, zachowaniem amerykańskich rentowności. Dlatego też rynek krajowych aktywów jest odporny na te dane makroekonomiczne. Widzimy, że rynek euro-złotego nie był w stanie pokonać poziomu 4,50, a dzisiejsza sesja raczej przynosi nam umocnienie niż osłabienie krajowej waluty i to jest dobra wiadomość. Z szerokiej perspektywy widać na dolar złotym, jak w ostatnich tygodniach pięknie zadziałało dolne ograniczenie kilkuletniego kanału wzrostowego. Poziom 3,85 na dolar złotym wydaje się naprawdę mocnym wsparciem i teraz te coraz wyraźniej wspinające się dolne ograniczenie tego kanału wzrostowego w wieloletniej historii będzie ruchomym, bardzo mocnym wsparciem, na którym się będziemy opierać. Polskie obligacje dzisiaj znowu zaczęły być kupowane, ponieważ moim zdaniem te dane jednak zwiększają prawdopodobieństwo tych obniżek stóp procentowych, więc polskie obligacje są kupowane, a indeks WIG20 spokojnie czeka w rejonie 2000 punktów na to, co się wydarzy na Wall Street i czy te odbicie na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych będzie kontynuowane. Zobaczymy, co dalej. I teraz czas na światowe aktywa. Chciałbym jednak zacząć od takiego porównania tego, co się dzieje w Europie względem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale pierwszy wykres także mniej więcej będzie nam odpowiadał na pytanie, czy polska gospodarka jest teraz na dnie, ponieważ powiązania gospodarcze Polski i strefy euro są bardzo silne i na tym następnym wykresie widzimy, jak bardzo wyraźnie w ostatnich miesiącach znowu zaczęły spadać wskaźniki PMI. A co? To może sygnalizować, że dno europejskiej gospodarki, czyli dno strefy euro, jest prawdopodobnie jeszcze przed nami. Te wskaźniki to bardzo dobrze pokazują, ale także widzimy jak na dłoni, że te wskaźniki, które wcześniej dość dobrze były obrazowane przez zachowanie indeksu Eurostoxx 600, jakoś w ostatnich miesiącach nie jest tożsamo uwzględniane, nie jest dyskontowane w sposób prawidłowy to, co się dzieje w gospodarce i ta anomalia może wkrótce zostać zachwiana i rynek albo się dostosuje do tych wskaźników PMI, a to by oznaczało bardzo mocne spadki indeksów giełdowych w Europie, albo wkrótce dojdzie do bardzo dynamicznego odbicia gospodarczego w Europie i wskaźniki PMI będą uzasadniały te wyceny spółek giełdowych w Europie. To jest jedno z bardzo ciekawych pytań i będziemy szukać na to odpowiedzi. Kto się myli? Czy rynek giełdowy, który wycenia to, co się wydarzy w gospodarce za 6 do 9 miesięcy, czy wskaźniki PMI, które teraz pokazują nam i prognozują, że gospodarka w strefie euro dopiero szuka swojego dna i myślę, że warto zwracać uwagę na te powiązania i te anomalie, które teraz na naszych oczach są obserwowane. Następny wykres także odnosi się do wskaźnika Eurostoxx 600 względem indeksu Standard & Poor's i widzimy, że mamy już kolejny miesiąc, kiedy europejskie spółki są relatywnie słabsze niż te amerykańskie. Moim zdaniem jest to pochodna tego, że inwestorzy boją się, że pewnego rodzaju odprysk kryzysu bankowego może wkrótce się ujawnić w strefie euro, która to strefa nie jest moim zdaniem przygotowana na to, że stopy procentowe tak wyraźnie poszły w górę. No i moim zdaniem może być to zwiastun tego, że ktoś już czegoś się obawia, stąd też taka relatywna słabość europejskich spółek względem indeksu Standard & Poor's. Plus należy zwrócić uwagę, że na przestrzeni całego XXI wieku teraz europejskie spółki właśnie na indeksie Eurostoxx są generalnie bardzo tanie względem tych spółek ze Stanów Zjednoczonych, a taka relatywna słabość jest coraz większa, z każdym miesiącem naprawdę się pogłębia. To są ciekawostki, na które warto zwrócić uwagę. Sam indeks Standard & Poor's ostatnio odbija, ale jak pokazuje krótkoterminowy wykres, dopiero rejon 4460, gdzie mamy Fibonacciego linię trendu spadkowego, dopiero pokonanie tego poziomu będzie sprawiało, że ten sentyment zacznie się odwracać ponownie na prowzrostowy. Na chwilę obecną wygląda na to, że to jest tylko i wyłącznie chwilowa korekta. Pierwsze sygnały optymistyczne widać na indeksie DAX, który ładnie broni swojego dolnego ograniczenia konsolidacji, która od pół roku się tworzy. Natomiast cały czas warto zwracać uwagę na to, co się dzieje w Chinach,
ponieważ indeks Hansek wszedł w techniczną bessę, spadając o 20% od swoich ekstremów. Natomiast widzimy, jak bardzo dużo spółek jest teraz technicznie wyprzedanych i ten wykres bardzo ładnie to pokazuje na przestrzeni ostatnich dołków z poprzednich miesięcy i widzimy, że że odczyty wskaźników spółek, które są teraz bardzo wyraźnie wyprzedane, sięgają tych poziomów właśnie ekstremalnych, które w ostatnich miesiącach podczas wcześniejszych korekt zostały zaliczone. Czy to jest pewien prognostyk odwrócenia tendencji? Ja jestem ciekawy, co się dalej wydarzy, natomiast zły sygnał to jest to 20% cofnięcie od maksimów na giełdzie w Chinach, a to może mieć swoje konsekwencje, jeżeli wkrótce nie dojdzie do zanegowania tego przebicia. I rynek oczywiście patrzy na rynkowe stopy procentowe, czyli jak zachowują się amerykańskie obligacje 10-letnie, teraz względem poziomu 4,25, obligacje amerykańskie 30-letnie, gdzie także mamy nowe rekordy fali bessy, która się zaczęła w poprzednim roku, a rynek przyszłej stopy procentowej daje tylko około 50% prawdopodobieństwo, że będzie jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych. W rynku jest teraz 11,7 punkta bazowego podwyżki stóp procentowych i to są pewnego rodzaju punkty odniesienia przed Jackson Hole, gdzie rynek właśnie będzie szukał na podstawie wypowiedzi prezesa Powella, czy te szanse zwiększyć, czy też zmniejszyć. Na chwilę obecną jest naprawdę tylko 50% prawdopodobieństwa, że będzie jakakolwiek kolejna podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Widzimy także wyprzedaż japońskich obligacji. Poziom 0,5% został przełamany i ewidentnie rynek rusza w kierunku 1% na rentowności. Natomiast amerykański dolar na euro-dolarze wraca znowu poniżej poziomu 1,09. Ten poziom ma bardzo duże znaczenie w krótkim terminie. Myślę, że to jest punkt odniesienia, więc teraz powrót poniżej tego poziomu to jest negatywna wiadomość dla ryzyka i to są pewnego rodzaju sygnały ostrzegawcze przed tym, że te wzrosty z ostatniej sesji na Wall Street mogą być tylko chwilową korektą, kolejną anomalią na rynkach związanych z tym, co się dzieje w poszczególnych spółkach, bądź też jakieś czynniki lokalne wpływają na chwilowe podbicie indeksów giełdowych. Amerykański dolar i rentowności, czyli także rynek patrzy na zachowanie ceny złota. Te czynniki związane z umocnieniem amerykańskiego dolara i dalsze wzrosty rentowności w naturalny sposób nie sprzyjają złotu. Czynniki te sprzyjają temu, żeby cena złota spadała. Warto być tego świadomym, że zmniejsza się atrakcyjność po prostu lokowania, inwestowania w złoto, ponieważ amerykańskie obligacje dają coraz więcej odsetek, a jak wiemy, złoto nie daje odsetek. Stąd też rosnące rentowności amerykańskich obligacji sprawiają, że złoto jest sprzedawane. Optymizm jednak płynie z zachowania ceny miedzi, więc analiza międzyrynkowa nie jest tutaj jednoznaczna, ponieważ wzrosty ceny miedzi dają nadzieję na to, że jakieś odreagowanie i w Chinach, i w Stanach Zjednoczonych może mieć miejsce. Natomiast kolejny spadek poniżej $80 na ropie WTI oznacza, że w tym wypadku rynek surowcowy, rynek najbardziej ważnego węglowodoru dla Stanów Zjednoczonych zwiększa szanse na to, że uda się utrzymać poniżej $80, a to pozwoli na jakieś większe spadkowe odbicie od tego górnego ograniczenia już 10-miesięcznej konsolidacji na ropie naftowej. Ta konsolidacja trwa bardzo, bardzo długo. No i pytanie jest, co się wkrótce wydarzy, ponieważ gdyby się okazało, że gospodarka w skali globalnej wchodzi w fazę jednak recesyjną, to w naturalny sposób ograniczenie popytu będzie sprzyjało spadkom. Natomiast za każdym razem, kiedy ropa naftowa utrzymuje się blisko oporów, daje to szansę tym scenariuszom optymistycznym, że także światowa gospodarka już zaczyna odbijać od swojego dna i ja przynajmniej tak to interpretuję na chwilę obecną. A na Bitcoinie znowu flauta, nic się nie dzieje, wygląda na to, że ten spadek z ostatnich dni nie jest wykorzystywany do kontynuacji. Mamy znowu kolejną półkę, na której rynek się usadowił, no i ciekawa jest odpowiedź na pytanie, czy przed nami tworzenie konsolidacji na kolejnej niższej półce. Jak pamiętamy, ostatnia konsolidacja miała ponad miesiąc długości i pytanie jest, jak długo będzie konsolidacja trwała na tych poziomach, na których teraz jesteśmy. I w tym miejscu jeszcze raz zachęcam
do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Czy to już jest recesja oraz bardzo ważny materiał o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni traderzy. Naprawdę warto się z tymi materiałami zaznajamiać. Przypominam, one są tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam!